Dobra. Widać wszystko dobrze? Jest? Zainstalowało się. Dobrze. No, dzisiejszą prezentację przygotował dr Paul Skedsmo, a ja ją tylko prezentuję. Paul jakby ma taką część projektu, w której przygląda się różnym przykładom tego, jak może być zorganizowany transport w mieście w taki sposób bardziej przyjazny dla środowiska. No i ta prezentacja będzie takim troszeczkę podsumowaniem kilku historii sukcesu, czyli takich po prostu interwencji związanych ze zmianą sposobu mobilności, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. W szczególności będą nas tutaj interesowały szkoły i ich otoczenie. Są pewne wyzwania związane z jakością powietrza, z transportem miejskim, które są po prostu w pewnym sensie uniwersalne i możemy je przyłożyć do bardzo wielu miast, a w każdym z tych miast próbować to jakoś rozwiązać. No wiadomo, są korki, natężenie ruchu drogowego, są kwestie bezpieczeństwa, to jest bardzo ważny problem też właśnie z dojazdami dzieci do szkół, który wielokrotnie był podnoszony. Zanieczyszczenie powietrza i hałas, też duża przestrzeń, jaka jest po prostu zajmowana przez różne te formy transportu w mieście, która jednocześnie ogranicza tą przestrzeń, która mogłaby być przeznaczona na inne rodzaje spędzania, na przykład na inne rodzaje spędzania czasu, tak, czy na parki, czy na boiska dla dzieci. No, problemem, zwłaszcza też chyba nadal mniejszych miast w Polsce, jest dostęp do różnych środków transportu, ale też będziemy mówili o tym ostatnim kilometrze dojazdu. No dlaczego to jest takie ważne? Tutaj akurat powołujemy się na badania z Wielkiej Brytanii, w której mniej więcej 1/3 dzieci dorasta na obszarach o niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza cząsteczkami stałymi i te przestrzenie są nazywane też toksycznym otoczeniem szkół. Asia, podnosisz rękę? Tak, przepraszam Kasiu, ale chyba jesteś dalej na pierwszym slajdzie. Wydaje mi się, że coś tutaj znowu u nas nie widzimy pokazu slajdu, tylko twoje... To powinno być na śledzim, przepraszam, to coś, to może muszę się stop share, dobrze, tak. Może się tutaj, jak najpierw to większe, sprawdźmy. Dobra. Dzięki, że to powiedziałaś. A teraz jestem na pierwszym. Tak, pierwszy, ale widać jako pełen pokaz slajdu. Aha, okej. I teraz jestem na trzecim? Teraz wyzwania, tak. Dobrze, to właśnie w tym miejscu byłam. Tak, czyli że to jest takie właśnie ważne, tak, no 1/3 dzieci dorasta, jakby chodzi do szkół, w których są niebezpieczne poziomy tych zanieczyszczenia powietrza, co możemy nazywać też właśnie toksycznym otoczeniem tych szkół. No i są takie grupy w społeczeństwie, które są specjalnie jakby wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. To są dzieci, to są seniorzy i osoby z problemami układu oddechowego. One są po prostu szczególnie narażone, w związku z tym no jakby też myśli się w kontekście takich pewnych stref bezpieczeństwa dla tych osób, tak? No i powiedziałam, że będziemy rozmawiać o historiach sukcesu. No można się zastanawiać nad tym, jaka interwencja tak naprawdę jest sukcesem. Tak? W ekonomii, ponieważ ja jestem ekonomistką z wykształcenia, no to powiedzielibyśmy, że to są po prostu takie interwencje, które są opłacalne, to znaczy koszt ich wprowadzenia i kontynuowania jest dużo niższy niż korzyści, jakie przynosi, tak? No takie korzyści można sobie przeliczać, na przykład korzyści zdrowotne, korzyści związane z ochroną środowiska i porównywać je po prostu z kosztami takich interwencji. Często te interwencje, które tutaj Państwo piszą, one są bardzo niskokosztowe, to są po prostu jakieś takie lokalne rozwiązania, które wdrażamy, w związku z czym to po prostu będą takie, po angielsku byśmy powiedzieli low hanging fruit, czyli takie rzeczy, które możemy wdrożyć niedużym kosztem, a one przynoszą naprawdę duże efekty. No i w projekcie Comobility właśnie oceniamy te interwencje no pod kątem właśnie dostarczenia alternatyw, ale też pewnej stałej zmiany nawyków transportowych, no i też pod kątem tego zaangażowania, czyli zaangażowania różnych stron, samorządów, szkół
współtworzenie tych rozwiązań, tak? Bo na poziomie takim lokalnym, jeżeli zaangażują się te różne strony, no to jest większa szansa, że faktycznie taka interwencja będzie z sukcesem. No my jesteśmy naukowcami, więc troszeczkę naszą pracą też jest przejrzenie takich rozwiązań, zobaczenie tego, co działa, a co nie działa w innych miastach na świecie i powiedzenie, czy warto, czy nie warto podobne rozwiązania u nas zaproponować i sprawdzić, czy one działają. Tak? No bo jak już wiemy, że coś totalnie nie działa, no to właściwie po co się tym zajmować. No tak, tutaj będziemy się zajmować właśnie tymi sukcesami inicjatyw lokalnych, miejskich i krajowych, które łagodzą albo rozwiązują wybrane problemy związane z zatorami drogowymi, z zanieczyszczeniem powietrza, angażują obywateli, no i zwiększają dostępność alternatywnych środków transportu. No i problem wjazdu do szkół, ja tak już powiedziałam, on jest bardzo związany z bezpieczeństwem, tak? Czyli rodzice często się obawiają o bezpieczeństwo swoich dzieci, w związku z czym no, dowożą je tym autem do szkoły. To zwiększa natężenie ruchu drogowego. W rezultacie no, mniej dzieci dojeżdża rowerem czy spaceruje do tej szkoły. To oczywiście też ma konsekwencje zdrowotne, no takie, że po prostu tego ruchu w tym momencie nie ma. No i w rezultacie jak jeszcze mniej dojeżdża dzieci, no to jest taki trend, taka trochę norma, żeby te dzieci dowozić, w związku z czym rodzice, no jeszcze więcej rodziców będzie dowoziło, tak? Jak wszyscy dowożą, no to dlaczego ja bym tego nie robił, tak? No bo jest już to natężenie, robi się trochę niebezpiecznie, więc ja się też nie zgodzę, że moje dziecko samo dojeżdżało, tak? No i to jest takie błędne koło, które samo się napędza w tą stronę, tak? Czyli że ze względów bezpieczeństwa no, te strefy są bardzo intensywnie użytkowane przez samochody. No i będziemy się zastanawiać nad rozwiązaniami na dwóch poziomach, bo niektóre rozwiązania mogą być wprowadzone indywidualnie przez pojedyncze szkoły, inne rozwiązania wymagają dużo większych nakładów, w związku z czym no, muszą być wprowadzone na jakimś poziomie samorządu, gminy, albo nawet całego kraju i wtedy po prostu ich koszt wprowadzenia jest mniejszy, bo rozwiązanie jest już zaproponowane i wystarczy tylko to samo wdrożenie. W szkołach i głównie tutaj są to przykłady z Wielkiej Brytanii. Jednym przykładem był taki program WOW, spacerem do szkoły. W tym programie inicjatywa prowadzona była w ten sposób, że szkoły dostawały konto do śledzenia podróży swoich uczniów, no i na początku dnia uczniowie po prostu informowali, jak dotarli do szkoły dzisiaj. Jeżeli spełnili jakieś tam zestaw wymogów, to dostawali po prostu nagrodę, tak? Czyli pod koniec miesiąca wręczane po prostu publicznie były odznaki tym uczniom, którzy do szkoły dochodzili samodzielnie spacerem. Przecież nie samodzielnie, ale po prostu dochodzili spacerem ze swoimi rodzicami, tak? No i to jest taka trochę gamifikacja tych zachowań, tak? Czyli że dzieci są wtedy jakby mają dodatkową zachętę w postaci właśnie tej nagrody do tego, żeby do szkoły dochodzić spacerem. Tak, no i to po prostu jest takie no, interaktywne narzędzie. Miało zachęcać do zrównoważonego podróżowania, dochodzenia pieszo, ale akceptowana też była jazda na rowerze albo na hulajnodze, przynajmniej raz w tygodniu przez miesiąc. Tak? No i po tym miesiącu uczniowie otrzymywali tę odznakę. No i oceniane były skutki. Skutki były oceniane na podstawie po prostu tego, jak bardzo zmieniły się zachowania uczniów, czyli ile procent z nich zaczęło dojeżdżać rowerem albo dochodzić do tej szkoły. No i średnio szkoły w tym programie pokazały, że 30% mniej liczby przejazdów samochodem do szkoły i 23% wzrost częstości chodzenia spacerem do szkół, tak? Czyli no, można powiedzieć, że jest to zmiana dosyć znacząca, a program właściwie dosyć łatwy do wdrożenia. Podobny program, Take 5, właściwie przetłumaczyłam go na polski jako na piątkę, to były takie strefy piesze w promieniu 5 minut od szkoły. Też inicjatywa z Wielkiej Brytanii, mająca służyć zachęceniu dzieci i rodzin do pokonywania pieszo przynajmniej części drogi do szkoły, no w szczególności tej po prostu ostatniej części, tak? Czyli że nie podwożę dzieci pod samą szkołę, ale gdzieś tam dalej się zaparkuję, przejdę się z nimi 5 minut po prostu z rana i w ten sposób nie będzie zakorkowana ta przestrzeń bezpośrednio przy szkołach, nie będzie tam takiego natężenia ruchu.
No i promowała zdrowie poprzez właśnie ten ruch, ale też zmniejszenie korków i zatłoczenia bezpośrednio przy bramach szkół. No i poprawę środowiska lokalnego dla całej tej społeczności, no też bezpieczeństwa w tej strefie najbliżej szkół. No i po prostu jest to taka inicjatywa zachęcająca do korzystania. Można też pobrać całą ulotkę po sobie o tym. Ale niektóre rozwiązania były bardziej wprowadzane na zasadzie po prostu pewnych zmian w przestrzeni miejskiej. I w Londynie wprowadzono coś, co nazwano ulicami szkolnymi, to znaczy to było już na poziomie miasta wprowadzone jako taka interwencja, w której czasowo zamykało się w ogóle ulice dla pojazdów w czasie dowozu i przywozu dzieci. Czyli były po prostu godziny, w czasie których dane ulice były wyłączone z ruchu dla samochodu. No i miało to służyć właśnie zmniejszeniu tych korków i natężenia ruchu w bezpośrednim obszarze szkół, no ale też zwiększyć bezpieczeństwo dojazdu do tych szkół dla dzieci. No i w rezultacie faktycznie było zgłaszane takie mniejsze niezadowolenie z tej jakości powietrza, ale pewne problemy nie zniknęły, tak? Ponieważ to są takie rozwiązania, które są wdrożone no tak troszeczkę odgórnie, tak? No to wymaga, że nie tylko osoby, które jakby dobrowolnie chcą w tym uczestniczyć, no tylko, że wszyscy w tym uczestniczą, tak? Więc tutaj problemy, które nie zniknęły, no to oczywiście wszelkie wyzwania związane z parkowaniem, no obszar tych kilku minut od szkoły to jest bardzo mały obszar, tak? Więc nadal trzeba się tam, ludzie często dowozili dzieci do szkoły, ale tylko te parę ulic miały jakby do przejścia same, tak? Więc nadal tam były te problemy. No i też dalsza podróż i fakt, że część dzieci dojeżdża dosyć daleko w mieście do tych szkół. Ale też część szkół miała takie przekonanie, że nie jest to wystarczająco egzekwowane. Dobra, troszeczkę jesteśmy poza czasem, więc myślę, że przeskoczę parę rzeczy. Tutaj jeszcze chciałam pokazać taki eksperyment, w którym właśnie eksperymentalnie zmienia się taką organizację ruchu. No i w paru miastach już to wdrażano, to znaczy nie były to rozwiązania stałe, tak? Czyli na przykład te ulice szkolne to nie byłoby coś, co jest na zawsze, tylko wprowadzamy to na parę tygodni, sprawdzamy, jak to działa i czy działa u nas i które te ulice powinniśmy wyłączyć, a które są niezbędne do ruchu, tak? Czyli że niektóre rozwiązania z takimi zmianami w przestrzeni miejskiej no możemy wprowadzać tak po prostu jako taką próbę i potem ją zmienić. To, czym chciałabym na koniec tutaj bardziej może się na tym skupić, to rozwiązania, które można wdrażać na poziomie miasta i kraju. No, ponieważ mamy tutaj państwa z różnych samorządów, no to może jest nawet bardziej ciekawe, tak? No i w Unii Europejskiej tak gwarantuje się dzieciom prawo do swobodnego wyrażenia poglądów, ale też mówi się, że te poglądy powinny być brane pod uwagę w sprawach, które tych dzieci bezpośrednio dotyczą i w sprawach, które są stosowne do ich wieku i do ich dojrzałości. No i tak w Norwegii stosowane jest takie rozwiązanie związane z angażowaniem dzieci bezpośrednio w rozwój miasta, tak? Opracowano 2 aplikacje. Pierwsza z nich nie jest teraz już wykorzystywana, bo była po prostu użytkowana bez nadzoru osób dorosłych, więc stwierdzono, że ze względu na RODO to nie jest dobre rozwiązanie, ale jest aplikacja, która nadal działa, to jest ten Kids Track, czyli śledzenie dzieci, co troszeczkę tak brzmi może nie najlepiej. No ale chodzi o to, że po prostu dzieci w tych przypadkach mogą w swoim obszarze, w swoim sąsiedztwie, ale też w bezpośrednim sąsiedztwie swojej szkoły zgłaszać różne pozytywne i negatywne aspekty związane z dojazdem i użytkowaniem tej przestrzeni dookoła, tak? Czyli tego, jak im się w tym mieście podoba, w miejscu, gdzie żyją. No i to są takie naklejki po prostu, które oni wykorzystują. Tutaj mają Państwo właśnie zaznaczone, że pozytywne, negatywne i różne aktywności, które te dzieci mogą wykonywać w okolicy. No i to są jakieś na przykład parki albo jakieś na przykład podejrzane osoby, które gdzieś widziały i te dzieci przestraszyły, więc też można takie rzeczy pozaznaczać w takiej aplikacji. No i jak to wdrożenie wygląda? To jest ogólnie taka aplikacja, która jest już prowadzona na poziomie całego kraju.
No i szkoły mogą dobrowolnie dołączać do tego programu. Skąd w ogóle wziął się pomysł? No z takiego trochę paradoksu, z którego sobie zdali sprawę naukowcy, że większość gmin w Norwegii posiada większą wiedzę na temat przemieszczania się łosi niż dzieci i młodzieży do szkół, tak? Czyli, że po prostu nie wiemy, jak te dzieci do tych szkół dochodzą. No i właśnie zbudowali tą aplikację, która pozwalała dzieciom zgłaszać, co im się podoba albo nie podoba w ich sąsiedztwie. No tak, no i właśnie celem było umożliwienie dzieciom zabrania głosu, ale też posługiwano się takimi mapami, na których dzieci bezpośrednio to zaznaczały i które można było nałożyć na mapę, którą posługiwali się planiści miejscy, tak? Czyli, że po prostu można było to rozwiązanie bezpośrednio wykorzystać w planowaniu przestrzeni miejskiej i do rozwiązywania jakichś drobnych, lokalnych problemów, które się po prostu w tym miejscu pojawiają. Tutaj był przykład Oslo, no widać, że te czerwone miejsca to są te miejsca, gdzie dzieci różne rzeczy zgłaszały. Ta jedna szkoła taka odstająca po lewej stronie, no to jest po prostu szkoła, która nie wzięła udziału w tym, tak? Czyli widzimy, że tutaj z dużym natężeniem dowiadujemy się różnych informacji o przestrzeni, z której dzieci korzystają. To przykład po prostu mniejszego miasta. No i w tej aplikacji dzieci zaznaczają, jak to dokładnie działa. Tak, dzieci wskazują lokalizację swojej szkoły, no robią to pod nadzorem osoby dorosłej, tak, więc po prostu albo zwykle w klasie to chyba było zorganizowane, tak jak pamiętam, po prostu wskazują swoją szkołę, no i zrysują na tej mapie swoją drogę do szkoły, tak, czyli zaznaczają, którędy do tej szkoły dochodzą, a następnie mają ikony, takie naklejki, które umieszczają na tej trasie, aby umożliwić rozpoznanie tych obserwacji, tak? Czyli posługują się tymi ikonami, które Państwu pokazałam, te dane są zapisywane, no i udostępniane w jakiej formie planistom miejskim. No a następnie jest wizyta tego planinisty w szkole i omówienie tych lokalnych problemów zgłaszanych przez dzieci. Tak? I niektóre te problemy są takie, no powiedziałabym, że podstawowe do rozwiązania. Na przykład dziecko mówi, że gdzieś jest złe oświetlenie, tak? No i po prostu trzeba tam w tym miejscu jest ciemno, ja się tego boję. No, jest to taki problem, który jakoś tam wydaje się, że da się rozwiązać. No ale tutaj ważnym aspektem takiego tworzenia tych rozwiązań jest właśnie to, że nie można obiecać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dostarczyć, tak? Czyli że ta współpraca musi też pomiędzy tą szkołą, no a i z powrotem pomiędzy miastem występować, no i musi być właśnie w takiej formie obietnic, które są spełniane. No tak, no może tutaj to jeszcze też jakby o tym, to jest taki aspekt, który tutaj jest drugi zaznaczony, że często różne formy transportu są w różnych aplikacjach trochę dzisiaj dostarczane. No i że wiele miast przestawiło się na coś takiego, że mobilność jest usługą wspólną, czyli że tworzą rozwiązania, w których można ze wszystkiego korzystać w jednej aplikacji, sobie całą podróż zaplanować, tak? Czyli jeżeli gdzieś muszę dojechać kawałek hulajnogą, a następnie przysiąść się do autobusu, no to mogę sobie to wszystko opłacić w jednej aplikacji i jakby zarządzać swoją podróżą z poziomu jednej aplikacji. No i przejdę do podsumowania, żebyśmy za bardzo z pasem tutaj nie odpłynęli. Po pierwsze, no takie przesłanie jest takie, żeby nie obawiać się eksperymentowania, że możliwe są wprowadzanie takich rozwiązań tymczasowo, no i na przykład takich zmian w przestrzeni i po prostu sprawdzenie, jak to działa, czy to się sprawdza, tak? Zachęcę trochę taką zachętą też tutaj dostępny jest też raport z takim przeglądem tych różnych inicjatyw, no to troszeczkę jest też zachętą do tego, żeby takie pewne inicjatywy wprowadzać, bo one po prostu są w pewnym sensie łatwe i dosyć efektywne, nie są bardzo kosztowne, a pozwalają tą przestrzeń lokalnie poprawić. No i że to opracowanie narzędzi właśnie interaktywnego, angażowanie dzieci, no naprawdę może pomóc w planowaniu tej przestrzeni. No i ostatnią rzecz, którą tutaj chcieliśmy też przekazać, to, że część takich inspirujących projektów można znaleźć na stronie eit.urbanmobility.eu. Tam to jest taki nowy program Unii Europejskiej, w którym też dostępne są środki na inicjatywy, na przekształcanie właśnie mobilności miejskiej.
no i warto się z tym zapoznać. No tak to ja dziękuję i teraz będzie prezentacja Marty.